Cześć, tu Arek z crossskating.pl. Dzisiaj o końcówkach. Wiem, niektórzy z Was, szczególnie na początku swojej przygody, mogą pomyśleć, że to zbędny temat, ale uwierzcie mi, tak nie jest. O końcówkach warto wiedzieć dużo i często sobie o nich przypominać. To mały element, który ma gigantyczny wpływ na bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. Dlatego zaczynamy. Zacznijmy od podstawowej prawdy. Szybkie cięcie, bo mam prośbę. Jak wiecie, w te materiały inwestuję sporo serca, czasu i środków. Dlatego jeśli ten odcinek Ci się podoba, wyciągasz z niego coś dla siebie, proszę zostaw suba lub podaj go w świat dalej. Będę z Tobą szczery. To nie tylko miły gest, to wsparcie, które napędza mnie do działania i realnie pomaga w tworzeniu kolejnych filmów. Bez zasięgów i bez Was, widzów, ten projekt po prostu nie ma szans na rozwój. Dziękuję z całego serca. Wracamy do materiału. Końcówki się tępią. Każdy, kto przesiada się na nowe kije z idealnie ostrymi grotami, czuje tą niesamowitą różnicę. To czysta przyjemność. Ostre groty to pewność, dają świetną przyczepność, idealnie wbijają się w asfalt czy leśną ścieżkę. To pozwala na czyste, mocne odepchnięcie. Wasz trening po prostu jest skuteczniejszy. Większość grotów, z którymi macie do czynienia, jest wykonana z węglika spiekanego. To super twardy materiał, znacznie wytrzymalszy od stali. Mimo to musicie wiedzieć, że nawet on traci swoją ostrość po około 50 km. A jeśli jeździcie intensywnie albo macie słuszną wagę, stanie się to nawet szybciej. Dlatego, żeby wasz trening zawsze był na 100%, musicie regularnie ostrzyć groty. Jak to zrobić dobrze? To proste. Potrzebujecie kieszonkowej ostrzałki diamentowej. To małe i poręczne narzędzie, które zmieści się w każdej kieszeni czy torbie. Możecie ostrzyć groty gdziekolwiek jesteście, nawet w trakcie treningu. Na rynku spotkasz różne ostrzałki. Ja polecam tą o właściwej gradacji, wysokiej trwałości i niewielkiej cenie. Jak ostrzyć? Zwiszcie lekko ostrzałkę wodą. Cały proces pójdzie szybciej. Następnie przesuwajcie pilnik ruchem tam i z powrotem po krótszej, skośnej stronie grotu. Róbcie to z umiarkowanym naciskiem, aż grot będzie ostry. Co to znaczy ostry? Ja to nazywam potocznie końcówka ma kłuć. Jak spróbujecie delikatnie dotknąć, ma dawać odczucie ukłucia, trochę jak igła. Pamiętajcie, żeby ostrzeć tylko tę krótszą fazę grotu. Dzięki temu zdejmujecie jak najmniej materiału i końcówka starczy na dłużej. Jak często? Najlepiej przed każdym treningiem. To chwila, a gwarantuje maksymalną przyczepność. Jeśli pominiecie kilka ostrzeń, potem będziecie musieli zebrać znacznie więcej materiału, żeby wrócić do idealnej ostrości. A teraz bardzo ważna uwaga. Absolutnie i pod żadnym pozorem nie ostrzcie grotów na szlifierce stołowej, szybkoobrotowej. Wysoka temperatura, która się wtedy wytwarza, niszczy strukturę węglika, staje się on kruchy, łatwiej się wykrusza i szybciej tępi. Co gorsza, wysoka temperatura topi plastikową tuleję, w której osadzony jest grot. Taka uszkodzona tuleja przestaje trzymać i grot po prostu wciśnie się do środka pod naciskiem bądź złapie luz i wypadnie. Goła końcówka bez grota jest wtedy do wyrzucenia. Dlatego tylko i wyłącznie ręczna ostrzałka diamentowa. Skoro już wiemy, jak dbać o ostrość, to pogadajmy o zabezpieczeniach, czyli popularnych gumkach. Powiem szczerze, generalnie z gumkami jeździ się kiepsko. Ślizgają się i na asfalcie, i w terenie. A musicie pamiętać, że dobre wbicie kija to nie tylko napęd, to też stabilizacja i komfort jazdy. Jeśli końcówka się ślizga, wytrąca Was z rytmu i odbiera pewność siebie. Jest jednak jeden wyjątek – kostka brukowa. Jej szczeliny to pułapka na groty. Potrafią zakleszczyć grot i po prostu wyciągnąć go z kija. Dlatego na kostce albo zakładajcie gumki, albo w ogóle odpuśćcie sobie odpychanie kijami i skupcie się na technice łyżwowej. A jakie mamy rodzaje zabezpieczeń? Po pierwsze, gumki pełne. Świetnie nadają się do kijów w transporcie
transporcie, w samochodzie. Nie porysujecie tapicerki. Sprawdzą się też dla początkujących, którzy chcą być na początku bardziej incognito i nie chcą hałasować stukaniem o asfalt, zwracać na siebie uwagę. Po drugie, gumki przebite od firmy Skyke. To już jest hybryda i całkiem dobre rozwiązanie. Są tak skonstruowane, że po nałożeniu sam czubek grotu nadal wystaje. Daje to pożądaną przyczepność, lekkie wygłuszenie i co ważne, chroni plastikową osadę grota przed ścieraniem w terenie. Dzięki temu grot nie luzuje się i go nie gubimy. Dobrze służący grot to taki, który zniknął od ostrzenia, a nie taki, który gdzieś wypadł. Wada to guma. Guma z czasem potrafi pęknąć, się zużyć. Kupujcie od razu z zapasem. Ważna porada, podklejcie ją kropelką kleju. Na początku one siedzą ciasno, ale z czasem się wyrabiają i łatwo je zgubić. Warto też wspomnieć o metalowym zabezpieczeniu. To polski wynalazek od naszego kolegi Tadzia. To świetny wynalazek, ale dedykowany do jednego rodzaju końcówek. No i dochodzimy do najnowszego i moim zdaniem najlepszego rozwiązania na rynku. Podkładki ochronno-tłumiące Floik prosto od wynalazcy nartorolek Skyke Otto Edera. Te podkładki najlepiej sprawdzają się z końcówkami Finvario od Leki, bo ich groty są cienkie i najdalej wystają. Konstrukcja tej podkładki sprawia, że przy lekkim kontakcie z podłożem tłumi uderzenie, ale gdy przyłożycie siłę do odepchnięcia, grot wbija się i daje pełen napęd. Ostatnio testowałem je nawet na drewnianej promenadzie w Tychach. Zero wpadania w szczeliny między deskami. Za to świetne podparcie i odbicie. Tutaj też ważna zasada: po nałożeniu ich na siłę, na przykład kombinerkami, koniecznie podklejcie je kropelką. Klej warto też uzupełniać. A na koniec mam dla Was super ciekawostkę. Sprawdziłem to osobiście. Moje ulubione końcówki, czyli Leki i Finvario, można z powodzeniem sparować w kijach Skyke. Oryginalne kije Skyke mają wygodny, wkręcany gwint. Niestety u cięższych osób albo przy bardzo mocnym odepchnięciu ten gwint potrafi się sprasować i uszkodzić. Jeżeli czujecie, że w Waszych kijach idzie to w tym kierunku, bez wahania wymieńcie oryginalną końcówkę na Leki Finvario. Sporo tego. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą. Dbanie o końcówki to naprawdę inwestycja w Wasz komfort i efektywność. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Wszystkie wymienione produkty, ostrzałki, końcówki, gumki, podkładki znajdziecie oczywiście w naszym sklepie crosskating.pl. Zapraszam Was do Tychów na Żółkiewskiego 101. Możecie też dzwonić pod numer 731 520 530 lub pisać na kontakt@crosskating.pl. Dzięki za dziś, do zobaczenia na trasie.